Siema, witajcie na następnej wyprawie. W dzisiejszym odcinku udajemy się do Wałbrzycha. Poruszyć temat dość kontrowersyjny, ale taki, o którym zawsze nas prosiliście, żebyśmy go nagrali, a mianowicie bieda szyb. Właśnie znajduję się w jednym z typów takich bieda szybów, pokażemy wam też inne, ale najpierw musimy się udać do Wałbrzycha, aby spotkać się z osobą, która nam przedstawi ten temat jeszcze bliżej. Za chwilę wrócimy do tematu bieda szybów, ale posłuchajcie o sponsorze dzisiejszego odcinka, czyli AliExpress, ponieważ na tym portalu trwa teraz bardzo fajna akcja Brand Plus, gdzie można nabyć sprzęt marki premium w bardzo okazyjnej cenie. My wybraliśmy latarki, które są naprawdę świetne. Posłuchajcie teraz trochę o nich. Zacznijmy od tej latarki Sofirn Q8 Plus. Certyfikat wodoodporności IP68 dla nas bardzo ważny, ponieważ naprawdę w ciężkich warunkach na niej pracujemy. No i przede wszystkim ta latarka zamienia noc w dzień. Patrzcie na to. 2 kliknięcia, 16 000 lumenów. Naprawdę potężna wartość. Zasilana 3 bateriami, bardzo fajnie leży w ręce, oświetla wszystko, no ale to nie wszystko, bo tych latarek jest o wiele więcej. Posłuchajcie o następnym. Na drugim biegunie mały, ale wariat HD03. Mała poręczna latarka, kilka trybów. Tutaj mamy przełączniki, przełączamy tryb działania. Moim zdaniem najfajniejsze jest to, że można ją sobie wrzucić w kieszeń, można ją sobie przypiąć spokojnie do nerki, tak jak w moim przypadku, i naprawdę jak na taką małą latarkę daje radę. Kolejna latareczka, moja ulubiona, Sofirn HS21. Fajna rzecz, szczególnie dla nas, ponieważ ma 4 tryby świecenia. Trudnych warunków, takich jak nasze, czyli często do eksploracji, możemy używać rąk. No i tutaj właśnie gadżet, który się podoba Kubie. Czerwony tryb świecenia, czyli podobno nikt cię nie zauważy, może się doświetlać. Nie wiem, nie mam pojęcia jak to działa. Wy możecie napisać to w komentarzu. I jeszcze jeden gadżet, można to odpiąć i sobie na przykład położyć obok i zostawić świecącą czerwoną i zmylić kogoś. No i wisienka na torcie CL01, czyli latarka dla fanów bushcraftu, bo ja sobie od razu wyobrażyłem, że z taką latareczką, to nawet jest taki uchwyt, śpimy w namiocie albo w hamaku jak za starych czasów, możemy zmienić barwę światła. Ja lubię na przykład taką ciemniejszą. Nawet cieplejszą. Teraz wracamy, rozjaśniamy tak, żeby właśnie było mocniejsze światło, większe natężenie. Jest jeszcze jeden fajny dodatkowy bajer, który przy odpowiednim naświetleniu mamy pierścień, który świeci bez prądu, działanie luminescencyjne. Udało mi się to w końcu za 5. razem powiedzieć, bardzo trudne słowo, ale za to latareczka świetna. Bijcie na AliExpress event Brand Plus, podczas którego możecie złapać naprawdę fajny sprzęt, taki jak latarki. Wszystkie informacje o tym evencie są pod tym filmem. Gorąco zachęcamy do sprawdzenia, a teraz wracamy do naszego filmu. Spotkaliśmy się dzisiaj z panem Romanem, z górnikiem, no i specjalistą od tematu górnictwa oraz bieda szybów. Dzień dobry. Bardzo nam miło, że pan chciał uczestniczyć na filmie. Co dzisiaj zobaczymy? Trochę wspomnień z kopalni, no bo tam przypracowałem parę ładnych lat. No i jakiś tam migaweczkę, jak to wyglądało, kiedy te bieda szyby istniały, pełnej okazałości, gdzie pracowało bardzo dużo biedaszybników i że coś się działo faktycznie na tych biedaszybach. Właśnie, bo rozmawialiśmy poza kamerą i dziękujemy za ten piękny kawałek węgla, który zabiorę ze sobą do domu, ale opowiadał pan o czymś, o tak zwanej kanapce, czyli takiej nieuczciwej praktyce. Co to właściwie było? Kanapki, no to jest taka nazwa, gdzie w dawnych latach węglarze robili, czyli na samochód podbity belkami ładowali na spód trochę węgla, później było załóżmy troszkę asfaltu, później był znowu warstwa węgla, później był trochę miału, no i na koniec był węgielek, no i w ten sposób załóżmy 800 kg węgla, a z tego było załóżmy 200-300 kg węgla prawdziwego. No ale to robili nieuczciwi ludzie z innych rejonach, to się nazywało tak kanapki. I to są oszuści, ci nieuczciwi, ale co z uczciwymi, którzy kopali na własne potrzeby? Bo to dwa osobne tematy. Wiadomo temat bieda szybów, ale czy z tej hałdy dawało się odzyskać część węgla i ludzie tutaj pozyskiwali ten węgiel z tej hałdy? Tutaj też przyjeżdżali po miał i doładywali hałdy z hałdy, no i po prostu wywoziło się to na opał, bo z dołu ten miał się palił, nie? Może nie w takich ilościach jak miał z dziur. Jesteśmy na hałdzie, zaraz obok kopalni Torres, później nazwaną Julią. Tam dalej jest kolejna kopalnia Wałbrzych. Natomiast to, co nas interesuje w dzisiejszym odcinku, to jest, słuchajcie, to całe pole tutaj po lewej stronie, które tak naprawdę jest usiane byłymi, ale bardzo dużej ilości, byłymi po prostu biedaszybami.
i za chwilę tam się udamy pokazać wam jakie to było duże właśnie na początku lat 2000. Na górze hałdy znaleźliśmy, to jest łupek To jest łupek. i zobaczcie tutaj to w środku, to są Tu jak ładnie jest. no, prehistoryczne paprotki na przykład. No, łodygi. No tak, coś się zachowało, co nie? On jak dostaje powietrza, to się widzicie, zaczyna rozwarstwiać. Tak. Ta skała mogła widzieć dinozaury. No, mogła. Ja nie powiem, że nie. O. Żebyście mieli perspektywę. I to wszystko, po czym teraz chodzimy, to jest właśnie, no, można powiedzieć, niepotrzebny urobek, który powstał podczas wydobycia węgla właśnie w tej kopalni. Natomiast teraz to, co Was najbardziej interesuje w tym odcinku, czyli schodzimy z hałdy, idziemy na Biedaszyby. Słuchajcie, wchodzimy na łąkę tak naprawdę, ale tutaj jeszcze w latach 2000, tak jak Pan opowiadał, to całe to pole to była jedna wielka dziura po prostu, tak? To były same dziury. To są pola toryzowskie, tu, dawne pola toryzowskie. Czyli od kopalni Torres, nie? No Można tak, powiedzieć, rozumiem. I nie? tu żeście kopali, co nie? Tutaj było wydobycie, tutaj pracowały brygady, które no, zarabiały na chleb, na życie, na przetrwanie. Nawet jak zobaczy się teraz, to zobaczcie, jest góra, dół i to wszystko to jest właśnie od kopania tych biedaszybów, tak? Ten urobek, który był wyciągany na górę. Ile tu było w takim największym szczycie ekip? Nie pamiętam, może z 50 brygad było. I brygada to 4 osoby, tak? No, 3-4 osoby w zależności, bo tu były też i na 3 zmiany były produkowany węgiel, nie? Czyli była rańsza, popołudniówka i Czyli nocka. tak samo jak kopalnia, to nie? Tak samo jak Pracowaliście. kopalnia. Tak, myśmy to wszystko było traktowane jako praca na kopalni. Teraz znajdujemy się w takim miejscu, gdzie no ponad 20 lat temu były te biedaszyby. Natomiast za chwilę pojedziemy do punktów, gdzie one są, że tak powiem, bardziej widoczne. Ale tutaj zostaliśmy poproszeni, aby w dalszej części odcinka kręcić w taki sposób, aby po prostu pokazywać de facto same dziury. Dlatego te ujęcia się trochę zmienią. Ale tu jeszcze chciałem zapytać naszego dzisiejszego przewodnika o jeden temat, ponieważ spotkał się tutaj w Wigilię z bardzo ważną osobą w tamtych czasach. Na tych biedaszybach tu, tylko nie, w okresie kiedy Leper był przy władzy, osobiście przyjechał na wałbrzyskie biedaszyby, było bardzo duże błoto, przyjechał z elitą, którą zostawił, ubrał gumofilce i oficjalnie przyszedł do jednej z dziur, ja tam akurat miałem okazję też być, na małą Wigilię. Był to chyba jeden z nielicznych ministrów w Polsce, który chodził nie tylko po rolnikach, ale i po biedaszybnikach. I to ciekawe, bo wtedy jakby nie było problemu, nie wiem, z legalnością tego przedsięwzięcia. Nie, wtedy jeszcze nie było, to jeszcze nie było aż takiego dużego rozgłosu. W pewnym okresie, bo były strajki górnicze, biedaszybników, było nas 1000 czy ponad 1500 napisano oficjalnie, bo gazety podlegały pod pewnych przywódców tamtego okresu, że napisano tam 100 czy 150 osób. No oczywiście te manifestacje zakończyły się po części fiaskiem, jedne, drugie, trzecie, później zaczęły się przez to represje, przyjeżdżały ekipy interwencyjne z Wrocławia, gdzie do dziur wrzucali gaz, wiadra, liny, to wszystko było zabierane. Sprawy sądowe, niektóre były po 25 spraw na wykandzie, co niektórzy mieli. Były tak zwane odróbki, do południa był na odrabianiu czyszczenia chodników, czy tam dróg, czy zależy jakie były, a po południu i tak przyszedł tu na 2-3 godziny, żeby coś zarobić na chleb. No tak to leciało, był taki okres. Tu już się zaczyna po prostu lekki pokład węgla. No musicie wejść, zobaczyć. Rzeczywiście, no to czarne, to nie? Tak, jak tam sobie wejdziesz niżej, Widać, no. Tak, to będzie teraz Tutaj. pogłębione, tu będzie zabudówka, bo tu się tu runęło, nie? Tu jeszcze widać jak było jakimś, nie wiem, kilofem Było ciukane. wybrane już wcześniej, to runęło, a teraz jadą pokładem, no
I co, i to już jest węgiel, co nie? Normalnie To taki już do się palenia, tak? zaczyna węgiel. Jak blisko w ogóle No i to jak płytko. Niektóre pokłady są niskie, nie? Niektóre. Się obsunęło, a chodnik idzie w zależności, bo tu są chodniki niektóre po 20 metrów mają. Mhm. Czyli on idzie, załóżmy, pokład może iść tam, może iść gdzieś No ale w to lewo. idzie jakby w kierunku tej następnej dziury, co Tak, byliśmy, no to ono się, widzisz, to się wszystko łączy, nie? Wszystko ok? Najszybsze wejście. Nie, no to było dobre. To jest ten efektowny To był kaskaderskie wejście. To było specjalne jakby, co, bo tak się wchodzi. No, Cały, jest, Ale masz brudne łapy, weź sobie wytrzyj najpierw. no bo jestem w błocie. No. cały jesteś? Tak, no. A Jedynie chciałem mogę być... rękę podać, żeby ich przytrzymać, no ale no... Miał być efektownie, jest efektowny. O to chodziło. No ręce będę miał brudne, no trudno. Nagrałeś to? No. No to już. Ciekawe, wezmę to jeszcze za świecę. Że ci ludzie się nie boją tam wchodzić. Znaczy wiesz, to było głębsze, tylko się teraz zawaliło, bo są roztopy, było, tak? Widzisz, że tam było zabudowane, nie? No właśnie nie widzę tutaj żadnej zabudowy. No ale jak mróz jest, to nie potrzeba było. Bo było tak zbite powinno być, ale jak jest duży mróz, to nie Właśnie potrzeba. pan poza kamerą mówił, że jak jest zmarzlina, to jakby ta naturalna obudowa była, tak? Tak. A tu jest, nigdzie to dalej nie idzie, to jest jakby koniec. To dopiero zaczynają kopać. Więc Chyba, tutaj że mają... szło, bo ja mówię, ja nie byłem. Tutaj mają chyba, pokład że tutaj, chodnik no. szedł w tą stronę, bo tu jest też dziura. O, widzicie, i tam się kończy. Wydaje mi się, że oni to dopiero zaczynają iść w tamtą stronę. Albo przekopią się. Tak, bo albo tutaj albo jest się- metr, widać, że jest dużo węgla, więc sądzę, że oni tutaj to czynnie jeszcze wydobywają i mają w sumie całkiem dobre dojście do niego tutaj. To jest metr w tamtą stronę i na razie Tu tyle. jeszcze mogło być, bo widzisz, tu masz dziurę, nie? No, A zerknij to w tą dziurę. Teraz. Tylko nie wpadnij. Nie, to jest twarde. to też zaświecę sobie. Co widać? Bo mógł iść chodnik tutaj. Nie ma węgla jakby, Nie ma. No nie to- widać. Może próbowali, sprawdzali, ale nie ma. No dobra. Nie, bo to jest sprawdzanie węgla. Sam wyjdziesz, czy? No do góry już tak nie zrobię. Bo on jest dosyć płytki, czemu taki jest w takim razie? No, to jest tak zwana dowierzchnia, która wychodnia. Pokład jest akurat no, niezbyt głęboko. Jak widać, warstwa ziemi, przerost glinowy, no i zaczyna się węgielek. To znaczy węgielek, no to wcześniej to jest taka melisa jeszcze, a węgiel to dopiero będzie tam gdzieś trochę dalej. I jak widać, no pokład będzie schodził w dół. Dość ładny, szeroki pokładzik. Będzie na pewno zabudówka, bo musi być, bo żeby później się to nie obsunęło, to tu będzie wymagana zabudóweczka. I co, oni będą tak schodzić do momentu, aż ten węgiel po Aż prostu... węgiel do któregoś momentu się skończy. Może być uskok, a może iść dalej, jeszcze głębiej. Może iść do 8 metrów, do 12 metrów. No trudno powiedzieć, ale z tego co widać, to idzie cały czas w dół. Zobaczcie i tu jeszcze gdzie. To wszystko to jest węgiel. Znaczy no taki wymieszany z ziemią, ale węgiel jakby nie było, to nie? Taki miał bardziej, to nie? Melisa. Melis. O, jak brudzi paluchy. Idę teraz, można powiedzieć, taką żyłą, czyli na podstawie, bo właśnie skąd wiedzą, gdzie kopać, no na przykład używając jakichś starych map i tak dalej. I generalnie zobaczcie, że mamy tutaj przeorany cały taki pas. I są gdzieniegdzie jakieś podkopki porobione po bokach. Kiedy coś jest tak małego jak to na przykład co tutaj, no to świadczy to o tym, że po prostu nie znaleźli i przeszli w inne miejsce. Natomiast jak zaczniecie się rozglądać jeszcze dalej, to zobaczycie, że to wszystko jest poryte właśnie dookoła. I to są stare biedaszyby. Zobaczcie, że tu jeszcze został worek. Prawdopodobnie właśnie na węgiel. Do takich worków jest pakowany urobek. No i potem stąd
po prostu zabierany. To też jest bieda szyb? Tu były bardzo głębokie pokłady, piękne pokłady. Bryły takie były, że... Kto to zasypał? To geologicznie się zasypało, czy ludzie? Jak to? Nie, no to nawieźli, chyba z urzędu przywieźli, zasypali to, wyrównali tu, widać tym pługiem. W tym miejscu, w którym aktualnie się znajdujemy, było kilka biedaszybów, tak jak słyszeliśmy o bardzo bogatych pokładach, ale podobno ktoś doniósł do urzędu i urząd przyjechał i zabezpieczył ten teren, także teraz wydobycie jest nieopłacalne, jest niewykonalne. Tu jest nawieziony gruz, ziemia i teren został wyrównany pługiem. Niektóre z tych szybów ciągnęły się kilkanaście metrów w dół, takie pionowe windy można by powiedzieć. My zawsze wyobrażaliśmy sobie biedaszyby jako takie, że poziome tunele, które są obudowane i rzeczywiście niektóre z nich tak wyglądają. W momencie, kiedy górnicy dbają o bezpieczeństwo, obudowują je, no ale są też druga technika, o której opowiemy za chwilę. Jak było, załóżmy 30-40 brygad w jednym miejscu, jeżeli był wypadek, to wszyscy lecieli, momentalnie daną osobę starano się szybko wydobyć. Były takie historie. W drugim tunelu połowa się zawaliła, został odcięty człowiek bez tlenu. Ludzie chcieli go ratować, natomiast inne jednostki nie pozwoliły, kazały czekać na jednostki specjalne, które przyjechały, czyli ratownictwo. Nim oni dojechali, to minęło w granicach 5-6 godzin. To już po chłopie było. Tak, oni w ogóle nie byli przygotowani, bo inne metody są ratowania na kopalniach, a inne są w biedaszybach. Trzeba jak najszybciej się dokopać. Jeżeli jest kilkanaście osób, to robią po 10 minut, przykładowo podaję, 10, tam 15, na pełnych obrotach. Odkopują, wchodzi druga ekipa, ta odpoczywa, wchodzi trzecia ekipa, ta odpoczywa. Z jednej strony wydobycie jest nielegalne, to trzeba podkreślić, bo prawo górnicze mówi, że wszystko, co się znajduje metr pod ziemią, należy do Skarbu Państwa. Metr. No metr. Do Skarbu Państwa i powinno być wszystko zgłoszone. No ale z drugiej strony tutaj nie ma aż takiej pracy, żeby wszyscy mogli, czy tam byli górnicy, mogli też mieć robotę. Więc w związku z tym dużo ludzi potrzebując na opał, który no nie jest tani. Ale dopiero teraz to widać, patrz, tu jest jeszcze jeden, tam jest jeszcze jeden, tu jest kolejny. Tu jakie w ogóle głębokie. To już widzisz, tu ziemia się wyrówna Tak. a to wszystko było wyciągane wcześniej. Oto. Dlatego też przez to, że wyciągali, to jest tak góra-dół, co nie? Bo to co wykopali, to wyszło na zewnątrz, tak? Tutaj jest... mnie zastanawia, bo teraz... Zobaczcie kolejny. O. Tam ile tego jest. Tu jest kolejny. Jeszcze normalnie węgiel widać. Tam widzisz, tam. Tu widać jak się obrywa ziemia, co nie? Widzisz, tutaj całe drzewo wpadło do środka. Tak. A tu jeszcze widać jakieś zabezpieczenie. Wszystko było tak, jak powinno być. No, Czyli czyli co? to jest taki krater jakby Tak. po bombie. Czyli to normalnie była i zabudowa i się schodziło po prostu po linie na dół, tak? Zobaczcie, tu jeszcze jakieś są Gdzie się da? zrobione Mało drzewa, te, żeby się nie obwalało, czymś tu jest obudowane. I co, i to co tutaj leży, Tak, to jest akurat węgielek. Tak, to jest węgielek, tylko on jest jeszcze mokry, nie? No wiadomo, jest mokry, ale im głębiej, tym jest bardziej suchszy. Zależy od normalnie to jest to, Tak, czym to jest, spalone jest. to jest węgiel, tak. To jest węgiel. Tu zobaczcie, jeszcze dalej są worki. One są już brudne od środka w węglu. I w worku są kolejne worki. I w sumie tutaj wszędzie dookoła po tym lesie się właśnie walają i w takich... Ile w takim worek było? 20 kg? 25? Nie, to były 50. A, 50 kg. To było 50. Czyli 50 kg, widzicie, w takim jednym jutowym właśnie worku węgla z biedaszybów było wydobywane. Roman fotokamera, były górnik, biedaszybnik, dokumentalista wawrzycki. Starałem się tak w skrócie tylko przekazać pewne fakty, które były. Niech młodzież wie,
przyszłe pokolenia. Pozdrawiamy wszystkich. Szczęść Boże, powiem górniczym językiem, a odpowiada się daj Boże. Daj Boże. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Wam, drodzy widzowie, za to, że poświęciliście czas, za to, że wysłuchaliście właśnie historii Wałbrzycha, bo to nie tylko historia właśnie, tak jak Pan Roman powiedział, ale przede wszystkim historia Wałbrzycha. Dziękujemy Wam za dzisiaj, no i do zobaczenia na następnej wyprawie.